Witajcie w drugim odcinku z serii Rankingi i Zestawienia w sezonie 2021-22. Dzisiaj przyjrzymy się 10 najlepszym skoczkiniom w historii. Wielu z Was prosiło o taki ranking i uważam, że wyszedł on naprawdę ciekawie. Kryteria oceniania znajdują się jak zwykle w opisie filmu, a teraz zapraszam do oglądania. Zestawienie zaczynamy od miejsca 9, gdzie znalazły się dwie zawodniczki. Pierwsza z nich to Japonka Yuki Ito, która uzbierała 27 punktów. 27-latka dwukrotnie stała na podium klasyfikacji łącznej Pucharu Świata. Zajmowała w nim drugie i trzecie miejsce. Jest również dwukrotną wicemistrzynią świata w skokach. W zawodach Pucharu Świata triumfowała 5-krotnie i 21 razy stała na podium. Druga zawodniczka z 9 miejsca to Lindsey Vonn, reprezentantka Stanów Zjednoczonych. Również zdobyła 27 punktów. Jest ona jedną z zaledwie 3 nieaktywnych zawodniczek w tym rankingu. Największym osiągnięciem w jej karierze jest złoty medal Mistrzostw Świata z Liberca z 2009 roku. Wygrywała również jedną edycję FIS Ladies Winter Tournée, czyli najważniejszego kobiecego turnieju w skokach, który był rozgrywany w latach 1999-2011. Stawała też 3-krotnie na drugim i raz na trzecim stopniu podium. W Pucharze Świata nie wygrała żadnego konkursu, natomiast na podium znajdowała się dwukrotnie. Pora na miejsce 8, na którym znalazła się najmłodsza skoczkini tego rankingu, czyli Nika Križnar. Słowenka uzbierała 33 punkty. 21-latka zdobyła w swojej karierze jedną kryształową kulę za zwycięstwo w Pucharze Świata. Miało to miejsce w sezonie 2020-21. Jest również brązową medalistką Mistrzostw Świata. Zajmowała trzecie miejsce w turnieju Bluebird, a także wygrywała i zajmowała drugie miejsce w letnim Grand Prix. Ma na swoim koncie 2 zwycięstwa i 13 konkursów zakończonych na podium. Na miejscu 7 mamy drugą nieaktywną zawodniczkę, czyli Anette Sagen z Norwegii. Zdobyła 34 punkty. Sagen ma w swoim dorobku brązowy medal Mistrzostw Świata oraz aż 4 triumfy w Ladies Winter Tournée. Zajmowała w nim również 2 razy drugie miejsce. Wygrała jeden konkurs Pucharu Świata i 7-krotnie stała na podium. Z miejsca 7 przenosimy się na 5, gdzie ponownie dwie zawodniczki zostały sklasyfikowane ex aequo. Pierwsza z nich to Karina Vogt, która zdobyła 49 punktów. W Pucharze Świata zajmowała drugie i trzecie miejsce. Jest pierwszą w historii mistrzynią olimpijską. Wywalczyła złoto w Soczi w 2014 roku. Jest również dwukrotną mistrzynią świata z 2015 i 2017 roku. Jako jedyna zawodniczka w historii obroniła tytuł mistrzowski. Mimo 3 złotych medali najwyższej rangi wygrywała tylko 2 poszczególne konkursy Pucharu Świata. Na podium stała natomiast aż 22 razy. Druga zawodniczka z 5 miejsca to kolejna Niemka, czyli Katarina Althaus, która również uzyskała 49 punktów. Jej kolekcja trofeów przypomina mocno kolekcję Andreasa Wellingera, który w bardzo wielu imprezach zajmował drugie miejsce, jednak rzadko zdarzało mu się zwyciężać. Althaus dwukrotnie zajmowała drugie miejsce w Pucharze Świata. Ma na swoim koncie srebrny medal olimpijski z 2018 roku oraz srebrny medal Mistrzostw Świata z roku 2019. Była również druga w Rower 2019. Zajmowała trzecie miejsce w turnieju Bluebird i dwukrotnie wygrywała cykl Lillehammer Triple. Są to jej jedyne trofea za zajęcie pierwszego miejsca. W letnim Grand Prix jeden raz stawała na drugim stopniu podium. Ma na swoim koncie 7 zwycięstw w zawodach Pucharu Świata i 29 konkursów zakończonych na podium. Przechodzimy na miejsce 4, gdzie znalazła się ostatnia spośród nieaktywnych zawodniczek, czyli Sarah Hendrickson. Amerykanka uzbierała do rankingu 51 punktów. Jest pierwszą w historii zdobywczynią kryształowej kuli z sezonu 2011-12. Rok później zajęła też drugie miejsce w Pucharze Świata. Jest również złotą medalistką Mistrzostw Świata z Val di Fiemme z 2013 roku. Są to jej jedyne trofea najwyższej rangi, jednak ich waga pozwoliła na zajęcie tak wysokiego miejsca. Poza tym konkursy Pucharu Świata wygrywała aż 13 razy w swojej karierze i 25-krotnie stała na podium. Nadszedł już czas na podium naszego zestawienia. Czołowa trójka zdecydowanie odskoczyła reszcie stawki, ponieważ zawodniczka z trzeciego miejsca zgromadziła ponad 2 razy więcej punktów od wspomnianej chwilę wcześniej Sary Hendrickson, a jest nią Daniela Iraschko-Stolz reprezentująca Austrię. Zdobyła aż 110 punktów.
Iraszko Stolz jest najstarszą aktywną zawodniczką. Ma już 38 lat, jednak wciąż należy do ścisłej światowej czołówki. Wygrała w swojej karierze 1 Puchar Świata i dwukrotnie stała na drugim stopniu podium. Jest srebrną medalistką olimpijską, mistrzynią świata oraz dwukrotną brązową medalistką mistrzostw. Aż 5-krotnie wygrywała Ladies Winter Tournée, a także po jednym razie stała na drugim i trzecim stopniu podium. Warto wspomnieć, że jest ona również rekordzistką świata w długości lotu. W 2003 roku na Kulm osiągnęła równe 200 metrów. Zawody Pucharu Świata wygrywała 16 razy, natomiast na podium plasowała się aż 52-krotnie. Na miejscu drugim mamy reprezentantkę Norwegii, która na sezon olimpijski 2021-22 postanowiła niestety zawiesić swoją karierę. Jest nią Maren Lundby, która zdobyła aż 164 punkty. 27-latka aż 3-krotnie wygrywała cały Puchar Świata i raz zajęła w nim 3. miejsce. Jest jedną z zaledwie 2 zawodniczek, które wygrały więcej niż 1 kryształową kulę. Jest też jedyną, która wygrała 3 Puchary Świata z rzędu. Lundby jest mistrzynią olimpijską z Pjongczangu z 2018 roku. Ma na swoim koncie 2 złote medale mistrzostw świata i 1 srebrny. Dwukrotnie wygrywała turniej Row Air. Zajmowała 2. miejsce w turniejach Bluebird i Lillehammer Triple. Dwukrotnie zajmowała też 3. miejsce w letnim Grand Prix. Ma na swoim koncie aż 30 wygranych konkursów i 62 zakończone na podium. No i pora na zdecydowaną zwyciężczynię tego rankingu, czyli oczywiście Sarę Takanashi. Zaledwie 25-letnia Japonka zdobyła niesamowitą liczbę 221 punktów do rankingu. Rozkład trofeów, które zdobyła w swojej karierze, jest jednak nieco paradoksalny. Wygrała aż 4 Puchary Świata, a poza tym była dwukrotnie druga i dwukrotnie trzecia. W historii Pucharu Świata kobiet jest więc prawdziwą dominatorką. Nie posiada jednak żadnego złotego medalu olimpijskiego ani mistrzostw świata. Na igrzyskach zdobyła 1 brązowy medal w Pjongczangu, a na mistrzostwach świata była dwukrotnie druga i dwukrotnie trzecia. Można powiedzieć, że jest ona zupełnym przeciwieństwem wspomnianej wcześniej Kariny Vogt, która mimo przeciętnej kariery w Pucharze Świata i braku kryształowej kuli jest mistrzynią olimpijską i dwukrotną mistrzynią świata. Takanashi nie stała nigdy na podium Row Air. Nie wygrywała również żadnych innych zimowych turniejów. Zajmowała 2. miejsce w Bluebird i 3. w Lillehammer Triple. Jest ona jednak kompletną dominatorką letniego Grand Prix, które wygrywała aż 8 razy. Ponadto raz została sklasyfikowana na 2. miejscu. Jak widać, Takanashi zdecydowanie najlepiej radzi sobie w długich cyklach jak Puchar Świata czy letnie Grand Prix. Jednak przygotowanie do konkretnych imprez nie jest jej mocną stroną. Japonka ma na swoim koncie niewiarygodną liczbę aż 60 zwycięstw w konkursach Pucharu Świata. Na podium stawała natomiast 109 razy. W obu przypadkach poprawiła więc wyniki mężczyzn, czyli 53 zwycięstwa Gregora Schlierenzauera oraz 108 miejsc na podium Jany Achonena. Trudno sobie wyobrazić, jak ostatecznie zaprezentuje się całokształt jej kariery, skoro ma dopiero 25 lat i wciąż prezentuje świetną formę. W dzisiejszym filmie to już wszystko. W komentarzach możecie napisać, czy śledzicie wydarzenia w świecie skoków narciarskich kobiet i której zawodniczce z czołówki najbardziej kibicujecie. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania następnych. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A na razie, do usłyszenia.